Chciałem powiedzieć trochę o moim nowym nabytku motocyklu Yamaha Tenere 700. Nowa Yamaha Tenere 700 to Adventure Enduro wagi średniej wyposażone w dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 700 cm3. Sprawdzona jednostka napędowa CP2 z Yamaha MT-07 zapewnia nieco ponad 70 koni mechanicznych i prawie 70 Nm momentu obrotowego. Co to oznacza w praktyce? Bardzo dobry stosunek mocy do wagi i co ważne w terenie łatwo osiągalną moc już przy niskich obrotach. 200 kg to naprawdę niska waga jak na taką kategorię motocykli. Już pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić, że T7 to prosta konstrukcja, co zazwyczaj oznacza łatwiejsze serwisowanie podczas dalekich tras i niższe koszty utrzymania. Motocykl ten posiadam od lipca 2020 roku i ma nabite około 15 000 km, z czego ja zdążyłem przejechać nim około 7 000 km, zarówno w terenie, na trasie, jak i w mieście. Motocykl ten kupiłem jako sprzęt potestowy, więc w momencie odbioru z salonu na liczniku widniało około 8000 km. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o przeznaczeniu tego motocykla, przedstawię jego niewątpliwe plusy oraz kilka minusów, których niestety niebieskim nie udało się uniknąć. Yamaha Tenere jako enduro turystyczne z założenia ma być motocyklem wielofunkcyjnym i moim zdaniem to zadanie spełnia znakomicie. Kiedyś kolega, z którym miałem okazję jeździć na motocyklu na krótką wyprawę, powiedział, że przyrównał motocykl typu Adventure Enduro do takiego osiołka. Trochę to było prześmiewcze, natomiast wydaje mi się, że idealnie pasuje to ogólnie do tego typu motocykli, a konkretnie pasuje też do Tenery. To jest taki motocykl, który tak na dobrą sprawę w żadnej dziedzinie związanej z motocyklami nie jest najlepszy. Nie jest najlepszy w terenie, no bo przecież mamy lekkie motocykle typu cross. Nie jest najszybszy, bo przecież mamy motocykle specyficzne, konkretnie przygotowane do szybkiej jazdy na torze. Nie jest też to najwygodniejszy motocykl, bo przecież mamy motocykle typu Honda Goldwing. Natomiast jest to motocykl, Adventure Enduro jest to motocykl, który ma być kompetentny w każdej dziedzinie. Czyli niezależnie od tego, jaki rodzaj przygody w danej chwili sobie wybierzemy, jaki szlak widzimy przed swoimi oczami, ten motocykl ma sobie z tą trasą poradzić. I według mnie do tej pory jednym z najlepszych tego typu motocykli była moja wcześniejsza stara Africa Twin. Ale teraz z całą pewnością mogę powiedzieć, że ten motocykl jest o niebo lepszy. Zaznaczam z delikatnym akcentem na off-road. Nie będę ukrywał, nowa Tenerka bardzo przypadła mi do gustu. Smukła sylwetka, niemal prostopadły do podłoża przód, obnażony silnik oraz wyraźnie widoczne lagi podkreślają offroadowy rodowód tego motocykla. Ciekawego charakteru nadają tylne wystające boczne osłony. Wydaje mi się, że dzięki nim, patrząc od góry, motocykl wygląda jeszcze bardziej smukło. Dobrze prezentują się również LEDowe światła przednie, swoją drogą bardzo dobre, które nadają temu motocyklowi unikatowego charakteru. Same plastiki sprawiają bardzo dobre wrażenie, wyglądają na porządne i dobrze spasowane. Nie bardzo podoba mi się tani plastikowy korek w lewo paliwa, mocno wibrujący podczas jazdy tylny błotnik. Przejdźmy może do konkretów. Jeżeli chodzi o główne zalety tego motocykla, bardzo mile zaskoczyło mnie to, jak ten motocykl prowadzi się w terenie. Jest naprawdę fantastycznym motocyklem. Miałem okazję kiedyś jeździć na dwusuwie 125. Ciężko porównać oczywiście ten motocykl do znacznie lżejszego i poręcznego motocykla, natomiast
Najbliżej zdecydowanie temu motocyklowi jest do takich lekkich motocykli. Przypominam, że z wszystkimi płynami ten motocykl waży nieco ponad 200 kg, chyba 208 kg. Ja dorzuciłem tu kilka rzeczy, typu na przykład gmole czy stelaż pod kufer centralny. To na pewno dodaje tam do około 10 kg do wagi tego motocykla. Natomiast tak czy siak jest to o wiele lżejszy motocykl niż na przykład BMW F800 GS, czy nie mówiąc już o BMW GS 1200. Jest też odczuwalnie lżejszy od Afryki. Zaznaczam, że jest to dosyć wysoki motocykl, więc ten środek ciężkości jest nieco wysoko i też wydawało mi się, że będzie to od razu odczuwalne w przypadku na przykład podnoszenia tego motocykla, natomiast środek ciężkości robi swoje. Ale tak czy siak jest to lżejszy motocykl, jest odczuwalnie bardziej zwinny, zaskakująco dobrze sobie radzi w terenie, mimo tego, że jak widzicie to są chyba Pirelli Scorpion, te ogólnie nie są dedykowane na teren czy na piach na przykład, a przed chwilą pokonałem trochę trasy na piachu i powiem szczerze, że radzi sobie doskonale, płynie po tym piachu. Jeżeli mam powiedzieć, jak się jeździło po autostradzie, dzisiaj miałem okazję zrobić 100 km takiej szybkiej przelotowej trasy. No myślę, że prędkość, to zresztą standardowo w przypadku tego typu motocykli, prędkość około 120 km na godzinę to jest najbardziej optymalna. Natomiast słyszałem różne opinie na temat owiewki, czy tego, jak ten motocykl radzi sobie z oporami powietrza. No nie mam takiego pozytywnego wrażenia, jak niektórzy moi koledzy, inni, którzy prowadzą blogi, powiedzieli, że słyszałem takie opinie w internecie, że ta szybka zdecydowanie wystarczy i doskonale radzi sobie na szybkich trasach. No nie, ja mimo tego, że nie jestem zbyt wysoki, 1,76 m, 1,77 m mniej więcej, przyznam szczerze, głowa latała mi na lewo i prawo i czułem po pewnym czasie, że ten szum w uszach już zaczął mi doskwierać. Wydaje mi się, że deflektor załatwi tutaj sprawę, jest też opcjonalnie możliwa do zakupienia wyższa szybka. Jest to zdecydowanie szczególnie dla wyższych osób, zakup do rozważenia. Wiadomo, że to, jak motocykl trzyma się drogi, zależy od opon i samej nawierzchni, prawda? Otóż nie do końca. Inżynierowie z Yamahy wykonali tu całkiem ciekawy trik z angielskiego zwany anti-squat. Podnieśli wał zdawczy, czyli przednią zębatkę nieco w górę bloku silnika, co spowodowało zwiększenie kąta pomiędzy łańcuchem a wahaczem. To natomiast sprawia, że otwarcie przepustnicy powoduje nie tylko przyspieszenie, ale także docisk opon do ziemi. Dzięki temu motocykl doskonale prowadzi się tam, gdzie o przyczepność jest trudniej. Zainteresowanych, jak działa ten system, odsyłam do filmiku Ryana z Fortnite, który bardzo dobrze wyjaśnia działanie zastosowanego przez Yamaha rozwiązania. W pełni regulowane zawieszenie bardzo dobrze sprawdza się w terenie, choć według niektórych jest ono nieco zbyt miękkie. Ja nie mam takiego wrażenia, ale to jest oczywiście rzecz gustu. Oczywiście na asfalcie wyższe zawieszenie i 21-calowe przednie koło zmniejszają nieco komfort, ale jest to tak oczywiste dla wszystkich fanów Adventure Enduro, że chyba nawet nie warto o tym wspominać. Hamulce Brembo zastosowane w tym motocyklu działają wyśmienicie. Szczęki nie łapią, gdy tylko pomyślimy o pociągnięciu za klamkę. Czujemy, że mamy kontrolę nad intensywnością hamowania, co według mnie ma ogromne znaczenie w terenie. Główną, najlepszą, najważniejszą rzeczą w tym motocyklu to jest silnik. Ten silnik, uważam, jest genialny. Mimo tego, że nie jest to zbyt duży silnik, 700 cm3, tutaj mamy do dyspozycji moc około 75 koni, natomiast moment obrotowy to jest 68 Nm, więc ten motocykl jest doskonale zrównoważony. To ma duże znaczenie w przypadku takich wolnych tras czy przejazdów technicznych, kiedy musimy stanąć na podnóżkach i dobrze lawirować, czy dobrze prowadzić z niewielką prędkością motocykl po trudnym terenie. Motocykl w takiej sytuacji radzi sobie doskonale. W każdej chwili mamy w manetce do dyspozycji moc. Zresztą jeżeli chodzi o moment obrotowy, to wystarczy powiedzieć, że ten motocykl na czwórce spokojnie jedzie już z prędkością 30-40 km na godzinę i spokojnie można na czwórce go rozpędzić do tam około 130 km na godzinę, więc elastyczność tego silnika jest w ogóle niesamowita.
I to naprawdę ma znaczenie w przypadku tego typu motocykla. Tutaj w każdej chwili ten motocykl jest gotowy, żeby zareagować na odchylenie manetki. W każdej chwili ten motocykl doskonale sobie radzi z wyjściem z każdej trudnej sytuacji. To też jest super, ta łatwo osiągalna moc jest super w przypadku na przykład grząskiego gruntu, gdzie chcemy sobie zerwać, gdzie chcemy obrócić delikatnie motocykl, czy wyjść z jakiejś, powiedzmy, trudniejszej sytuacji, dodając trochę mocy. Tak jak wspomniałem wcześniej, tenerka nie ma zbyt wiele elektroniki, a w zasadzie nie ma jej praktycznie wcale. Jedynym elektronicznym elementem w tym motocyklu to jest wyświetlacz, to ciekłokrystaliczny. Wyświetlacz ten jest bardzo prosty, pokazuje wszystkie podstawowe informacje w stylu prędkość, obroty silnika. Mamy tu już 3 rodzaje tripa, temperaturę powietrza i temperaturę silnika. W tym motocyklu oczywiście jest ABS, to jest obligatoryjny system, który musi zostać wprowadzony w motocyklu, jeżeli on ma zostać dopuszczony do ruchu po szosie. Natomiast jest to bardzo proste ABS, można go tylko włączyć lub wyłączyć. W momencie, jak się go wyłączy, pokazuje się taki duży napis off-road. Co istotne, ten ABS można wyłączyć tylko w momencie, kiedy motocykl jest stacjonarny, kiedy nie jedzie. I w momencie, kiedy wyłączymy silnik i włączymy go ponownie, to ustawienie się resetuje i jest ponownie włączane. Natomiast nie resetuje się w momencie, kiedy silnik nam zgaśnie i ponownie odpalamy motocykl, co jest, wydaje mi się, dosyć istotne. Fajnym rozwiązaniem jest tutaj regulowana wysokość przedniego błotnika. Myślę, że docenią to osoby, które lubią jeździć po cięższym błocie. Tak jak wcześniej wspominałem, bardzo fajne w tym motocyklu, bardzo dobrze sobie radzą światła LED, zarówno jeżeli chodzi o charakter i wygląd, jaki nadają motocyklowi, jak i to, jak oświetlają drogę. Taką ciekawostką, fajnym nawiązaniem do założeń tego motocykla jest fabrycznie dodany zestaw podstawowych kluczy, który znajduje się pod siedzeniem kierowcy. To jest coś, co bardzo się może przydać w trasie, jeżeli mamy jakąś drobną usterkę, to tego typu klucze mogą nam się przydać. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to warto też wspomnieć o tym, że w tym motocyklu mamy bardzo łatwo dostępne bezpieczniki, akumulator i filtr powietrza. To też oznacza, że ten motocykl był konstruowany z myślą o tym, żeby te podstawowe prace realizować samemu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, które wydaje mi się, że jest celowe, mianowicie wyloty powietrza ciepłego z radiatora są skierowane wprost na kolana. Wydaje mi się, że zostało to celowo zrealizowane po to, żeby osoby, które jadą w długie trasy, żeby po prostu im nie marzły kolana. Jak się mocno przyciśnie nogi do motocykla, to czuć delikatny strumień ciepłego powietrza skierowany na kolana. Może krótko o minusach. Tak naprawdę według mnie nie bardzo jest tutaj czego przyczepić. Taką kwestią, która ze względów konstrukcyjnych może trochę mi przeszkadza, to z prawej strony silnik nieco wystaje, co w przypadku jeszcze takich dosyć skromnych podnóżków, te podnóżki moim zdaniem warto zainwestować pieniądze i trochę je powiększyć, poszerzyć. W przypadku tych skromnych podnóżków ten silnik z prawej strony trochę jednak ociera się o nogę. Akurat w tym miejscu silnik nie jest gorący, tam jest on w jakiś sposób osłonięty plastikowym elementem. O dziwo, ten silnik zupełnie nie przeszkadza, kiedy stoimy w strzemionach, natomiast przeszkadza, kiedy się siedzi i wygodnie trzyma nogi. To, co zauważyłem, co też można uznać za wadę, to jest wskaźnik biegów. Zauważyłem, że nie wszystkie biegi się poprawnie pokazują. W moim motocyklu, w mojej sztuce 2 i 5 w ogóle się nie pokazuje. Podobno jest to wada, którą można naprawić przy najbliższym serwisie. Zgłoszę ten temat i otrzymam informację, że oni to zrobią w ramach działań gwarancyjnych. Skrzynia biegów jest całkiem ok, jeżeli chodzi o wrzucanie biegów wyższych podczas rozpędzania się, natomiast podczas redukcji zauważyłem, że skrzynia biegów czasem działa opornie, więc czasem jest wymagane odpuszczenie sprzęgła i dociśnięcie jeszcze raz, żeby lepiej wszedł bieg podczas redukcji. Także myślę, że to jest coś, nad czym Yamaha jeszcze może popracować przy kolejnych tenerkach.
jak kupiłem motocykl testowy z przebiegiem 8000 km, okazało się, że nie działa przednia lampa LED, była ona uszkodzona. Problem rozwiązany natychmiast w salonie Yamaha, więc nie było z tym problemu, natomiast myślę, że warto o tym wspomnieć. Podobno tego typu sytuacje sporadycznie, ale zdarzają się. Do głowy przyszedł mi jeszcze jeden minus, który w zasadzie jest dość istotny i warto zwrócić tutaj uwagę na tę kwestię, mianowicie pojemność baku. Ten motocykl, no teraz jechałem w takim trybie mieszanym, nie oszczędzając za bardzo silnika, nie oszczędzając zużycia paliwa. Pali około 5 litrów na 100, a do baku możemy wlać 16 litrów, co oznacza, że przy jednym odcinku możemy pokonać 300 km. To jest dosyć niewielka odległość, no ale to jest pewnego rodzaju kompromis. Dzięki temu ten motocykl tak naprawdę ma pełny bak, który nie waży zbyt dużo. Wiadomo, bak jest wysoko ustawiony na motocyklu, więc ten środek ciężkości zdecydowanie podwyższa. To jest coś, z czego zdawałem sobie sprawę i od początku wiedziałem, że jest to swego rodzaju minus, natomiast no, zdecydowałem, że nie jest to taki minus, który utrudniłby mi decyzję zakupu tego motocykla. Zawsze przecież możemy kupić sobie dodatkowe 5 litrów w baniaku i baniak wozić przypięty lub schowany gdzieś w sakwie. Jak zapewne wiecie, od wielu lat jeżdżę już na motocyklu Africa Twin XRV 750 z 2000 roku. Doskonały motocykl, zakochałem się w nim i pokonałem na tym motocyklu bardzo wiele tras. Motocykl dość niezawodny, a jeżeli już zawiedzie, to bardzo łatwy w eksploatacji i naprawie. I trochę przyznam szczerze, kiedy usłyszałem, że wychodzi nowa Afryka, od razu zamarzyłem, żeby ten motocykl sobie kupić i nie mogłem się doczekać, aż uda mi się zebrać pieniądze i ten motocykl kupić. Natomiast pożyczyłem ten motocykl z salonu, przejechałem się trochę i rzeczywiście jazda na tym motocyklu to naprawdę duża przyjemność, fantastycznie się na nim jeździło, ale zacząłem trochę się interesować tym motocyklem, zacząłem trochę sprawdzać opinie na forach, co ludzie, którzy posiadają ten motocykl, mówią o tym motocyklu. I jeździłem z grupką znajomych po terenie i był też jeden chłopak, który jeździł na Afryce i co się okazuje, że ten motocykl z tej swojej starej świetności, niezawodności, takiej wytrzymałości godnej właśnie osiołka, już nic nie ma. Ten motocykl jest po prostu zupełnie innym motocyklem. Może jestem staromodny, ale dla mnie, jeżeli mówimy o motocyklu, który w znacznej, czy powiedzmy chociażby w połowie przeznaczony jest na off-road, no to ja nie widzę takiej potrzeby, żeby ten motocykl był wyposażony w jakąś zaawansowaną elektronikę. Nie widzę takiej potrzeby, żeby na takim motocyklu był wyświetlacz LCD. Według mnie, jeżeli mówimy o motocyklu na dalekie, czasami trudne trasy, jeżeli mówimy o motocyklu na teren, to ten motocykl powinien być najprostszy, jak to tylko możliwe. Uważam, że mechaniczne rozwiązania są najlepsze. I w momencie, kiedy dojdziemy do takiego wniosku, że tego typu motocykl nie jest po to, żeby być najlepszy w terenie, czy żeby być niesamowicie wygodnym, czy żeby być jakiś niesamowicie szybkim, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę ten brak wszelkiego rodzaju gadżetów w jakiś sposób jest uwalniający. Ja siadam na ten motocykl, włączam go i jadę. Nie muszę ustawiać sobie spośród 5 ustawień zawieszenia, spośród 3 ustawień zapłonu. Po prostu wsiadam i jadę i jakby wszystkie inne kwestie mnie nie interesują. Wydaje mi się, że to jest kierunek, który w tej chwili obrały firmy, jest błędny i firmy produkujące motocykle starają się dotrzeć być może do nowej rzeszy motocyklistów, natomiast zdecydowanie w przypadku tego konkretnego segmentu, czyli Adventure Enduro, uważam, że to jest zupełnie zbędny temat. Jak widać, można stworzyć motocykl, który jest genialny w swojej prostocie. Ten motocykl ma tylko przycisk ABS-u. Można go włączyć i wyłączyć. To naprawdę jest coś, co jest według mnie wyzwalające. Więc
Tak na dobrą sprawę to był główny argument, dlaczego wybrałem właśnie Yamaha Tenere 700, a zrezygnowałem z pomysłu na zakup Afriki Twin nowej. I tak jak wspomniałem, byliśmy z grupą kolegów gdzieś w takim cięższym terenie i była między innymi Nowa Afryka i ta Afryka nie skończyła tego przejazdu, dlatego że jakaś śrubka się odkręciła, niefortunnie wpadła w wentylator i motocykl po prostu stracił chłodzenie silnika, zaczął się grzać i nie można było na nim dalej jechać. No, tego typu sytuacje według mnie są niedopuszczalne w ogóle i to jeszcze w nowym motocyklu, bądźmy szczerzy, no to ten motocykl, w którym ten chłopak jeździł, mógł mieć rok, może 1,5 roku. A ten motocykl po pierwsze jest prosty, po drugie zanim zdecydowałem się na zakup tego motocykla, rozważałem jeszcze zakup, tak jak wspomniałem, Afriki Twin i BMW F800 GS Adventure. Ten motocykl jest zdecydowanie najprostszy z tych wszystkich motocykli i wiem, że fani KTM-a powiedzą i pewnie słusznie, że KTM lepiej sobie radzi w terenie, że jest bardziej zaawansowany technologicznie, tylko że według mnie nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chcę mieć motocykl, który sobie radzi lepiej w terenie, to kupuję sobie Crossa. To jest motocykl, który poradzi sobie wszędzie, zawiezie nas wszędzie i z tego co widzę jest zdecydowanie niezawodny i łatwy w eksploatacji. Prostota konstrukcji, niezawodność, doskonałe zdolności w terenie, ale też w miarę rozsądny poziom komfortu, jak i również dobre charakterystyki na trasie powodują, że ten motocykl jest po prostu idealny jako Adventure Enduro. Możesz wsiąść w ten motocykl, zarzucić sobie sak kufry, dojechać 500 km w miejsce docelowe, tam zdjąć kufry i po prostu pojechać w nawet najcięższy teren i będziesz miał z tego ogromną satysfakcję. Także podsumowując, motocykl genialny, radzi sobie wszędzie tak jak na motocykl typu Adventure Enduro przystało. Zdecydowanie bardziej jest to ukierunkowany motocykl na off-road, ale zdecydowanie dobrze sobie radzi w dłuższych trasach i na szybszych odcinkach. Jeżeli chodzi o minusy, no jest ich kilka, tak jak wspomniałem, ten wystający z prawej strony silnik, być może trochę za niska owiewka, niska pojemność baku, natomiast nie są to problemy, których nie da się zaadresować lub które są na tyle poważne, że w jakikolwiek sposób mogłyby utrudnić czy uprzykrzyć nam przyjemność z jazdy. Gorąco polecam, naprawdę. Musicie spróbować, jeżeli jesteście fanami podróży motocyklowych. Myślę, że ten motocykl może być dla Was. Trochę było wyciągania z błota. Nie polecam.